Cześć, witajcie w drugim odcinku z Tokio. Znajdujemy się w okolicach rzeki Meguro i niedaleko Shibui. Mamy świetny parking, w którym prawie że się mieścimy. Jest to parking, który już jesteśmy drugi raz, nikt nas nie wyrzucił, zatem korzystamy, bo jest w bardzo fajnej lokalizacji. Tutaj mamy informację o parkingu, to jest parking przyszpitalny, zatem inne ceny są dla tych, co korzystają ze szpitala, a teraz mamy weekend, więc jest jeszcze taniej. Ten po prawej stronie to jest informacja, jaki jest koszt parkingu i za 24 godziny do północy liczone jest 3000 w tygodniu, a 2000 w weekend. Mamy teraz weekend, zatem będziemy płacić gdzieś 45 zł za dzień, więc jest to bardzo fajna oferta. Idziemy w kierunku rzeki Meguro, zobaczyć, czy już są wiśnie kwitnące, czy jeszcze nie ma, i idziemy w kierunku Shibui, najbardziej zatłoczonego, najbardziej obleganego skrzyżowania na świecie, i w kierunku parku Yoyogi, bodajże, jak pomyliłem nazwę, to napiszę tutaj poniżej. Tu jest wjazd, jest naprawdę wysoko, nie ma problemu, myślę, że auta nawet powyżej 3 metrów by się tu zmieściły. Można płacić kartą, ale nam nie przeszła, o dziwo, ta karta. A tu na lewo mamy już tuż obok rzekę Meguro, czyli słynne miejsce, przy której rosną wiśnie, i tutaj to jest jedno chyba z najbardziej znanych w całym Tokio, a mamy parking dosłownie 100 metrów, no 2 minuty drogi od tego. To, co tutaj zauważyliśmy, że Wam mówiliśmy, no to, że Tokio i cała metropolia to najprawdopodobniej jedno z najbardziej czystych miast na świecie, albo najczystsze, jakie może być. Jest dużo osób, które sprzątają. Dzisiaj jest weekend, więc jest chyba mniejsze obłożenie, ale jak widzieliśmy tutaj śmieciarki, one są naprawdę bardzo czyste. I co zauważyliśmy, to tutaj ludzie, nawet jak mają psa, to wyobraźcie sobie, że jak pies siknie nie na trawę, tam gdzieś na asfalt, to leje się trochę wody, żeby to jakoś tam, nie wiem, rozcieńczyć i żeby nie zostawało śladu. Zatem mamy butelkę wody, która nie będzie służyła tylko do picia przez psa, ale także do rozcieńczania jego jedynek. A tutaj mamy rzekę Meguro. Meguro, nie pomyliłem. Zobaczcie, tutaj w przeciągu, myślę, 2 tygodni będzie biało. Meguro River. I tutaj, tam dalej jest najładniejszy fragment. To jest drugi fragment w tą stronę. Na niektórych drzewach już widać lekkie oznaki tego, że będzie zaraz coś kwitnąć. Zobaczcie, jaka ta rzeka jest czyściutka. Jesteśmy w centrum miasta. Jak byłby to Bangkok, to byłyby tutaj brud, a tutaj jest czyściocha. A tutaj mamy polskie akcenty z gaśnicą. Domy o nazwie Sakura. I też mieliśmy sytuację, że jest miejscowość, nie miasto, miejscowość Sakura, która jest gdzieś pomiędzy Tokio a Naritą. Narita to jest tam, gdzie startują samoloty, na przykład lotu. I tam byliśmy jakiś czas temu, gdy startowaliśmy do Hongkongu. To wszystko to wiśnie. A tutaj zespół Meguro Gakun grają. W co grają, chłopaki? W piłkę? W piłkę chyba. Zobaczcie, jak Japończycy wystawiają pranie. Ogółem podobno Japończycy bardzo często biorą jakieś ręczniki po jednym użyciu, idą od razu do prania. A my kierujemy się na Shibuya. Tutaj usługi grumerskie na każdym kroku. Tutaj trochę mniej wiśnie, ale tam dalej znowu widać. Stamtąd przyszliśmy. Pokonujemy teraz drogę dwupasmową, idąc wiaduktem dla pieszych. A jeszcze cały czas nie widać fajnych sakur. Jeszcze chwila. Na górze przystanek metra. Chodź. Myślałem, że to jakaś kawiarnia polska, ale to chyba inne znaczenie, bo tu inna kawiarnia, więc to nie jest chyba coś polskiego. Kapliczka, czy co to jest? Nie wiem. Wszystko ciasno upakowane. Zobaczcie, jaki budynek na rogu, ścięty, tuż przy metrze. Metro naprawdę głośne. To mamy tutaj, jest wejście przez taki ładny ogród do budynku Asakura, Q Asakura, ale wejściówka jest płatna i jeszcze chyba nie można nagrywać, nie wiadomo jak z psami, zatem musicie nacieszyć się tutaj takim widokiem stąd. To jest niesamowite, że mamy, nie wiem, myślę z 500 metrów do Shibui, może 600, nie wiem. Jest to tak względny spokój, a tam będzie największe skrzyżowanie, najbardziej zatłoczone na świecie. Niesamowite, że tak blisko jest jeszcze tak w miarę
spoko, więc nawet dobrze, bo możemy bez problemu dojść z psem, a pies czasami potrafi ciągnąć, jak jest takie zbyt dużo różnych atrakcji. Kolor niebieski zamiast zielonego jako wjazdowy. Tamten budynek to może być już Shibuya, więc mamy coraz krócej. Nie możemy się doczekać. To chyba nie jest Sakura, ale też odcień zapowiadający to, co będzie się niedługo działo. Właśnie była informacja, że tutaj jest jakiś 100-letni las i psy nie mogą sikać, jest wszędzie informacja, spoko. Ale śmiesznie było to napisane, ponieważ tłumaczenie pokazało nam, że właścicielem jest właściciel. Zatem nie może pies sikać. Zauważyłem teraz na słupie taki napis, ten na niebiesko. Halo, halo, Animal Hospital, English Friendly Veterinarians, chyba tak się wymawia. Często w Japonii można znaleźć, załóżmy, taksówki foreign friendly, czyli nastawione pod turystów. Śmiesznie to jest napisane, jakby inne były nie nastawione pozytywnie do kierowców, a tylko te friendly foreign albo English friendly, to one są ok. Śmiesznie to brzmi. Dołazimy powoli. Straszny jest wiatr. Po prostu włosy mi tak jadą równo. Masakra. Jakaś masakra ten wiatr. Trochę tutaj bokiem pójdziemy, bo już zaraz będziemy w epicentrum tłumu. Normalnie latarnia się rusza na tym wietrze. No i ten poster, ten plakat z tyłu też fajny. A my już zbliżamy się do końca. Witamy w Japonii, anime, pachinko, te gry, a tam zaraz za rogiem czai się Shibuya. Tam na górze chyba jest baner 3D, bo widziałam kawałeczek psa. A może tak być, nie wiem. No to mamy stację Shibuya i szukamy skrzyżowania. Nie wiem, czy pies to wytrzyma, czy my to wytrzymamy. Ten napór ludzi. Tu jest jeszcze też pomnik tego psa, Hachiko. Tutaj? A! Słuchajcie, kochani, dojechaliśmy z Polski do Japonii i dojeżdżamy do dochodzimy do Shibui. To jest chyba to skrzyż, tak, na 100%. Szukamy, szukamy. No to mamy najbardziej tłoczne skrzyżowanie. Zaraz będziemy przełazić. Możemy iść pod każdym kierunku. Jest i sami na Shibui. Sami? キーポイントで攻撃制圧してます。制空権は取っているようなというのがありまして、その人たちが Zostawiamy skrzyżowanie i znaleźliśmy, że można pójść do Bistro Ikea. Zobaczymy, co mają w menu. Jest Ikea, tutaj kolejka do bistro i tutaj są ekraniki do zamawiania. Ja sobie wezmę hot doga, dawno nie jadłem. Polskie smaki, polsko-szwedzkie smaki w Japonii. Po długiej tułaczce wchodzimy na obrzeża parku. Już jakaś tutaj sakurka jedna rośnie, wczesna, a park jest na wprost. Słuchajcie, to już drugi raz, to już wcześniej to samo rosło, z takimi dużymi kwiatkami. Napiszcie w komentarzu, co to jest. Jakaś magnolia czy coś? Nie wiem, napiszcie. Zobaczcie, auta. Tam jest tego Nintendo. Z Nintendo można, ale widzieliśmy też w Osace coś takiego. I słuchajcie, włazimy do parku i nie uwierzcie, ale ten sami nasz to już był w tym parku, ale bez nas. Ktoś tutaj, kto się nim zajmował, nie możemy powiedzieć, zdradzić tajemnicy, ale już w tym parku tutaj sami ma zdjęcia, więc my nadrabiamy zaległości, bo sami jest przed nami. Czy wy też to widzicie?
na prawo spotek w Katowicach, a z tyłu tam za takimi drzewami w drugim planie Pałac Kultury i Nauki. No a to na wprost jak wejście do zoo w Warszawie. Wprost na wejście do zoo, gdzie tam na targówku było? Gdzieś tam na Pradze, na Pradze. No. Park już na 110% zaczyna się za tymi schodami w poszukiwaniu sakur. Na razie zimowo, bezlistnie, ale to już na pewno nie są sakury. Tutaj są chyba te sakury, które widzieliśmy ze zdjęcia, które miał Sami tydzień temu zrobione. Zatem zobaczcie, tydzień i one już zaczynają być zielone. Z różowego koloru przeszły na zielone, czyli mają już liście, a niekoniecznie jakieś tutaj pierwsze zakwitnięcia różowe. Patrzcie, tu wybieg dla psów i podobno z tego, co nam osoba, która opiekowała się psem, podobno tu trzeba się gdzieś zarejestrować, zeskanować. Nie jest takie proste, żeby wejść na ten park. A tam widzimy samojeda. Zobaczymy, może podejdzie przynajmniej. Suczka, bo jakieś takie krótkie łapki. Sami możesz nie ciągnąć. Dużo większe. Grubsza od samego. To samojed olał samojed, znaczy tamten samojed olał naszego psa, więc Ale tak jak patrzymy, to ten samojed a ten jest 30 ponad kg, czyli 2 razy grubszy tak, prawie. jest taki mniej proporcjonalny. Powolny i Ma powolny. takie krótkie nogi, mały ogon w porównaniu do swojej kubatury. Właśnie różne są typy samojedów. Ten jest typem misia, nasz jest typem wilka. No, Jest- ale nie można wejść, trzeba tak, jakaś było rejestracja, napisane, tak? że trzeba zarejestrować psa i właściciela. No to nie z nami te numery. Idziemy dalej. To doszliśmy do końca parku Yoyogi i niestety poszukiwania dzisiaj sakur raczej poszły słabo. No ale jeszcze troszkę poczekamy i będzie dużo ładniej. Słuchajcie, moje zboczenie parkingowe jest naprawdę ogromne. Przypadkowo doszliśmy do parkingu, który też jakby tutaj sprawdzałem na Google Satelicie, na Google Maps. I ten parking jest bardzo drogi, ponieważ na dzień on wyniesie gdzieś 6000 jenów. To jest tak na około 150 zł. I co najgorsze, ma na wjeździe tam obok tej zielonej, pomiędzy zielonymi budkami jest takie coś żółtego i to jest właśnie maszynka do mierzenia, więc tutaj auta powyżej 2,5 metra liczone są jako busy, więc tutaj nie wiem, czy nawet nie byłoby drożej jak 6000. Ale parking jest spory, no ale myślę, że ten parking, co my tam korzystamy przy szpitalu, co pokazywaliśmy, jest idealny, ponieważ w nocy jest tak cicho, jesteśmy kilometr od Shibui, jest tak cicho, nie wiem, no jedno z cichszych miejsc, jakie mieliśmy w Japonii. W ogóle tam mało samochodów jeździ, dużo taksówkarzy się zatrzymuje, zatem jest tam po prostu mały ruch, takie mini objazd wokół tego parkingu, więc nie jest to ruchliwa droga. Miejsce rewelacyjne i jeszcze płacimy 45 zł, a tu byśmy płacili 150 zł, zatem rewelacja, korzystamy. Wracamy powoli do busa, bo zaczyna być zimno, mamy gdzieś powrotu 45 minut, będziemy szli podobną trasą, zatem już nie będę nic nagrywać. Pójdziemy pewnie dzisiaj jeszcze na jakiś onsen, żeby się trochę wygrzać. I tak wygląda drugi odcinek, nie chcę powiedzieć, że drugi dzień, bo to już któryś dzień w Tokio, ale drugi odcinek, takie szwendanie się po okolicy Shibuya. Na ten parking myślę, że jeszcze kiedyś wrócimy, ponieważ tutaj jeszcze mamy trochę rzeczy do zobaczenia, a jest to lokalizacyjnie chyba najlepsze, bo mamy do metra blisko, wszędzie blisko, zatem dzięki Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach i tych sprawach. Do zobaczenia, cześć!